Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy piekli pizzę, ale tym razem skupiliśmy się na konkretnej pizzie. To jest pizza podobna do Domino i to jest American Grilled Chicken, czyli taki kurczak barbecue. Zaczynamy od zaczynu. Ten zaczyn nazywa się polish. Dlaczego to mówię? Bo są różne rodzaje zaczynów. Polish to jest 50% wody i 50% mąki, czy też 100% mąki i 100% wody. Akurat my dajemy tutaj 50 gramów, znaczy ja akurat daję więcej, bo będę robił więcej tej pizzy, na kilka dni robię, ale na taką jedną porcję na 3 pizze to będzie 50 gramów mąki i 50 gramów czy mililitrów, bo przy wodzie jest to samo, wody. Do tego 2 gramy drożdży i zostawiamy na 12 godzin. Na drugi dzień, ja tą pizzę robiłem wieczorem, więc dałem ten zaczyn do lodówki. On mi tak troszkę opadł, ale on powinien mieć, jak się tak ładnie zrobi, on powinien mieć takie mnóstwo bąbelków. Jeżeli chodzi o same proporcje, to wszystko podam w opisie. Tutaj będę tylko wspominał, ale czasami się mylę, więc proszę się patrzeć na opis. Czyli tak, dajemy mąkę, to jest do 3 pizzy, każda około 310 gramów, to jest 450 gramów mąki i co jest ważne, mąka musi mieć od 13 do 14% białka. Można robić oczywiście pizzę z mniejszą ilością białka, takie bardziej do ciastek. Natomiast no, problem jest z tym, że ona będzie za dużo wody będzie przy tych proporcjach. Także te proporcje, które są tutaj, są do właśnie takiej mąki. I teraz co ja zrobiłem? Dodałem miodu do drożdży, wody do drożdży i te drożdże zaaktywowałem. Tych drożdży niedużo, bo też 2,5 grama. Dlaczego dodajemy miodu? Otóż miód dodajemy po to, żeby raz, że on dodaje trochę smaku, a dwa, że ciasto się lepiej się rumieni. Jeżeli nie dodamy miodu, to będzie się troszkę gorzej rumienić, a przy piecach domowych, no to jest ważne. Akurat dzisiaj dodaję miód, ale już sobie zamówiłem słód z jęczmienia, który jest o wiele lepszy, jeżeli chodzi właśnie o to, żeby dodawać do pizzy. On też dodaje taki delikatnie słodkawy smak, ale bardzo delikatnie. Natomiast on jest głównie po to, żeby ciasto się rumieniło. On jest w 100% naturalny, więc nie ma tutaj z tym żadnych problemów. Tutaj nie dajemy żadnych rzeczy, które nie są naturalne, które jakieś sztuczne, jakichś proszków albo takich rzeczy. I tak, i ciasto najpierw, to jest bardzo ważne, najpierw, żeby nie dodawać soli, wymieszać wszystkie składniki oprócz oliwy i soli. Później po jakichś 5 minutach wyrabiania dodajemy sól i po kolejnych 3 minutach mniej więcej, jak ta sól już się wymiesza, dodajemy oliwę, przyspieszamy i jak już przestaje się świecić, czyli ta oliwa już jest wewnątrz, można wyłożyć na stolnicę, jeszcze tak delikatnie wyrobić i wtedy dajemy to ciasto pod miskę albo przykrywamy czymkolwiek, nie musi być pod miskę oczywiście, na 20 minut. Dlaczego to robimy? Żeby ten gluten się lepiej uformował i jest później różnica w tej pizzy. Jeżeli później te kulki z tej pizzy będziemy robić właśnie po tych 20 minutach odpoczęcia. Zobaczcie, nawet po wyrabianiu w mikserze i delikatnym wyrabianiu, akurat to wideo nie nagrałem, ale kilka razy tutaj wyrobiłem na stolnicy, czy też na blacie, bo ja to robię na blacie. I ono jest takie elastyczne, to ciasto. Ten gluten się pięknie uformował. I teraz przykrywamy miską, najlepiej miską, trochę oliwy na zewnątrz i zobaczcie, po tych 20 minutach
to ciasto jest przepiękne. Ono jest takie świecące na górze. Ja jeszcze dodaję oliwy, co może nie byłoby konieczne, ale no nie chcę, żeby ono się później kleiło, bo jak je przepołowię, to ciasto, będę robił z tego te kulki takie na tą blachę, no to w tych miejscach tam po prostu nie będzie tej oliwy i będzie się troszkę kleiło. Ale co teraz robimy? Ja akurat będę to robił na 2 blachy, nie będę tego pokazywał na wideo, no bo to wideo by za długo trwało. Natomiast zrobię tylko tą jedną kulkę. Waga tej kulki ma wynosić 310 gramów, około 310 gramów. I to jest akurat taka idealna na 12-calową pizzę. Można to robić, jak to się mówi, na oko, no ale później różne pizze wychodzą. To jest wprawdzie w domu, natomiast jedna wyjdzie grubsza, druga cieńsza, a to nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie było to dokładnie. Przy pizzach ona nie musi wyglądać pięknie, ten kształt nie musi być okrągły. Nie powinien być tak naprawdę okrągły, bo jeżeli widzimy pizzę okrągła, no to wiadomo, że na blaszce była robiona, czy też na takim żelaznych takich sitkach. Natomiast ja nigdy tak pizzy nie robiłem, znaczy inaczej, w domu robię czasami na blaszce, ale tak komercyjnie zawsze robiłem właśnie na kamieniu i ta pizza nie wyglądała niby pięknie, ale właśnie to jest to piękno w tej pizzy, że ona nie jest taka regularna. Zobaczcie, jak to ciasto się pięknie układa. Co jest ważne, żeby pod spodem to ciasto było dobrze zawinięte, żeby tam nie było żadnych takich dziur, takich właśnie to musi być tak gładkie na samym spodzie. Smaruję blachę oliwą. To musi być oliwa z oliwek. No przy pizzy, jak już robimy pizzę, to musi być oliwa z oliwek. Ja wiem, że oliwa to jest zawsze z oliwek, natomiast no nie wszyscy to wiedzą. Ja kiedyś też nie wiedziałem, więc mówię, że to ma być oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia. I zostawiamy to na 24, 36 godzin, 48 godzin w lodówce. Przykrywamy folią podwójnie lub też wkładamy jakiś worek foliowy, no tak, żeby nam to nie wyschło, chyba że mamy specjalny taki pojemnik do tego. I w lodówce 24 godziny minimum do 48 godzin. Wtedy pizza jest idealna. Teraz zrobimy kurczaka, bo ten kurczak barbecue, ta pizza Domino, ona potrzebuje właśnie kurczaka. Kurczaka kroimy na takie drobne, nie za drobne, ale takie paseczki i używamy nóżek z kurczaka. Z tej górnej części nóżek nie używamy piersi, bo piersi nam wyschną. Nóżki nam nigdy nie wyschną, znaczy nigdy, no akurat jak ciężko jest wysuszyć te nóżki. One są takie soczyste, no o wiele lepsze są. Wyglądają gorzej, ale smakują lepiej. To, co robię tutaj, to dodaję taką mieszankę przypraw do grilla, do barbecue, którą zawsze mam pod ręką. Ja dam w opisie, z czego ono się składa. Gorąca patelnia. Może być teflonowa, może być żeliwna, no jaka patelnia macie, prawda? Natomiast ważne, żeby była gorąca, nie za gorąca, tak około 200 stopni ma mieć. Dajemy tego kurczaka. Musimy go rozłożyć tam mniej więcej równomiernie, nie za dużo od razu na patelnię, dlatego że on zacznie się gotować, a on ma się ładnie tak przyrumienić. Kurczak musi być zrobiony przed zrobieniem pizzy. To nie tak, że on się zrobi na pizzie, no bo się nie zrobi. Tutaj ma być zrobiony, a później na pizzy, tak jak mówię, jeżeli to się robi z nóżek, nie będzie wyschnięty. Nie ma być za bardzo zrobiony, natomiast musi być tak zrobiony, żeby można było go jeść. Czyli z jednej i z drugiej strony musi być podsmażony, w środku w tych paskach musi być temperatura no tak około minimum tak 70 stopni. Ja zawsze mierzę takie najgrubsze, żeby być pewny, dlatego że dzieciom daję. No nie chcę dawać dzieciom surowego kurczaka. I takiego kurczaka nawet kilka dni w lodówce, 2-3 dni nawet w lodówce można trzymać. Gdyby był surowy, no to już tak nie bardzo. O, i teraz to jest ważne.
mamy te kulki, które nam delikatnie urosły w lodówce. Później dałem około pół godziny przed tym, jak będę pizzę robił, do temperatury pokojowej, żeby one nie były zimne. Jak będą zimne, też wyjdzie pizza, ale zaczną się robić takie bąbelki. I pizza będzie gorsza. Ta pizza musi się zagrzać. Dajemy do semoliny razem z mąką 50/50. I zobaczcie, co w tym momencie robię. W tym momencie robię właśnie taki kształt tej pizzy, ale nie robię tego w środku. W środek zostawiam. Robię właśnie na bokach, na zewnątrz. Staram się, żeby na zewnątrz właśnie, no nie całkiem na zewnątrz, ale żeby na samym zewnątrz była taka oponka i później rozciągam właśnie tak na rękach. Jak tak jeszcze nie umiecie robić, można rozciągać na blacie, nie ma problemu. O, właśnie w ten sposób. Jak wyjdzie, tak wyjdzie na początku. Ważne, żeby się starać, żeby właśnie przed tą oponką była mniej więcej równa grubość i rozciągamy. Nie rozciągamy na wewnątrz, w samym środku, dlatego że jak później będziemy rozciągać, to nam ten środek może pęknąć albo będzie za bardzo cienki. Ja używam Sweet Baby Barbecue sos, ale używajcie swój ulubiony barbecue, taki sos do barbecue. Sweet Baby Race Barbecue. Akurat to jest jeden z moich ulubionych, ale jest mnóstwo dobrych sosów, także można dobry sos. Nie kupujcie tanich, których nie znacie, dlatego że ten sos po prostu nadaje smak tej pizzy, więc już lepiej sobie użyć właśnie tego takiego, który lubicie. Jak nie lubicie, no to można sobie kupić jakiś, prawda? No i sprawdzić, czy on jest dobry, czy nie. Zobaczyć na forach, jaki w Polsce jest polecany. No ja tak szukałem. Jak szukałem sosu właśnie do tej pizzy, to właśnie w ten sposób szukałem. Używam tartej gotowej mozzarelli. Najprościej jest po prostu. Jeżeli są jakieś pęcherzyki powietrza właśnie tam na zewnątrz, w tych oponkach, w tej oponce, to trzeba je przekuć, bo jeżeli tego nie zrobimy, one się spalą i ta pizza będzie właśnie w tym miejscu spalona, a tego nie chcemy. Ser wykładamy na środek i rozprowadzamy na zewnątrz, właśnie w miejscu, gdzie daliśmy wcześniej, na powierzchni, gdzie daliśmy wcześniej sos. To jest ten kurczak. Tego kurczaka w miarę dużo daję, dlatego że to ma być właśnie pizza kurczakowa, w Domino. Nie wiem jak w Polsce, ale tutaj w Szkocji ta pizza nie jest zła, natomiast tą, którą tutaj robimy, ona będzie dużo lepsza. Zresztą opinie, jakie miałem w tej mojej restauracji, pizzerii, bo tam pizzy dużo sprzedawałem, to po prostu jest lepsza od tego Domino pizzy. Boczek surowy, wędzony. Też jakieś w miarę dobrej jakości trzeba kupić. Albo tak już w bloku i cienko pokroić, tylko ciężko jest tak cieniutko właśnie pokroić. Znaczy, można oczywiście, ale łatwiej przynajmniej mnie jest pokroić. Taki pokrojony kupić. Cebula i troszkę papryki można dodać. Można albo nie trzeba. Ja tych pizz akurat robiłem kilka tutaj, 2 znaczy się, dzisiaj. Także jedna jest z papryką, druga jest bez papryki. Niestety nie nagrałem sobie wideo, jak to robię właśnie na tej pizzy, ten Texas Barbecue. Dlatego pokazuję, to jest ta pizza, którą robiłem tego samego dnia, więc tutaj jest to samo, jak na tą łopatkę nałożyć. I teraz tak, ja piekę, kupiłem sobie, bo dużo pizzy piekę, więc w piekarniku to mnie zjadły rachunki, natomiast ten piec ustawiłem podobnych parametrów, tak jak jest w piekarniku. Jest po prostu taniej wychodzi. Kiedy już widzimy, że pizza się rumieni, trzeba ją obrócić. To zawsze się z jednej strony lepiej, z drugiej gorzej. Czy to piec zwykły, czy taki piec komercyjny. I pieczemy do koloru.
Zobaczcie, pizza przepiękna. Taką samą pizzę powinniście móc zrobić w normalnych domowych piekarnikach. Słuchajcie, pizza gotowa. Wygląda przepięknie, zobaczcie. Ciasto pięknie urosło. Spód mógłby być troszkę bardziej przypieczony, ale to niestety starałem się otworzyć tak jak jest w piekarniku, a spróbuję jak smakuje. Rewelacja. Chrupiąca, nie wiem czy będzie słychać. Naprawdę dobra. Także bardzo polecam. Ta pizza się sprzedawała u mnie bardzo dobrze i miała dobre opinie. Zresztą jest bardzo podobna do Domino Pizza. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.